Przedstawiłem Wam już podstawę, czyli jak wysłać wiadomość na początku misji i w konkretnym czasie. Przejdę w dalsze rejony skryptowania i pokażę Wam, jak używać wiadomości z pliku libx, jak wysyłać je po własnym wydarzeniu oraz jak wyświetlać teksty w lewym górnym rogu ekranu. Dzięki użyciu plików z rozszerzeniem .libx można dodać tłumaczenia do wiadomości, jakby ktoś chciał używać innego języka gry niż polski. Najlepiej jest używać języka angielskiego jako ten domyślny, ale poradnik jest po polsku, to i teksty w domyśle wypiszę po polsku. Jeśli jeszcze nie jest stworzony, to tworzymy nowy plik z .libx dla polskich tekstów. Dodajemy nowy plik tekstowy, w jego nazwie na początku musi być nazwa mapy, czyli w tym przypadku poradnik #1, następnie wstawiamy kropkę i wpisujemy skrót języka. Dla języka polskiego będzie to POL, dla języka angielskiego ENG i tak dalej. Skróty lub też tak zwane kody językowe znajdziecie w pliku locales.txt w folderze data. Po kodzie języka musi być rozszerzenie .libx. Otwieramy plik i teraz można wpisywać teksty, które są nam potrzebne. Każdy tekst musi mieć swój identyfikator, liczba, która może być od 0 w górę. Tekst zaczynamy przypisując mu identyfikator. Dla pierwszej wiadomości ustawiam mu 0, po numerze wstawiamy dwukropek i następnie tekst. Jeśli po tekście chcecie dodać kolejny, to musicie go dodać w nowej linijce, inaczej się one połączą. Jak będą dwa te same numery, to jeden z nich zostanie pominięty. Warto też numerować je po kolei od 0 w górę, aby wszystko było uporządkowane. Teraz ten tekst lub teksty trzeba użyć w skrypcie. Wracamy do akcji show MSG i w niej zamieniamy tekst w apostrofach na specjalny kod. I wygląda on w ten sposób. Strzałka w lewo, $, numer tekstu i strzałka w prawo. Teraz jak włączymy mapę, pokaże się nowy tekst wiadomości. Dla innych języków trzeba dodać kolejny plik z .libx, tylko z innym kodem językowym. Przejdźmy do własnych wydarzeń, ponieważ można zrobić własne, tylko wymagają one pewnych rzeczy. Zróbmy wydarzenie, które się uaktywni, kiedy jednostka wejdzie na konkretną płytkę. Do tego nadal będzie trzeba użyć wydarzenia onTick, ponieważ musimy ciągle sprawdzać, czy na danej płytce ktoś jest. Dla testów wezmę koordynaty 20 na 20. Oznaczę ją sobie, aby wiedzieć, gdzie to dokładnie jest. Aby sprawdzić, jaka jednostka jest na danych współrzędnych, musimy użyć stanu unit_add. Zwróci nam ona ID jednostki na danej płytce lub -1, jeśli nikogo tam nie ma. Więc sprawdzamy, czy zwrócony ID jednostki jest większy niż 0. ID jednostki, oddziału czy budynku nigdy nie będzie równe 0, więc można je również pominąć. Po tym niech wyświetli się jakaś wiadomość. Jeśli robicie wszystko tak jak ja, to powinniście otrzymać błąd przy włączeniu misji. W skrypcie brakuje średnika na linijce 7. Tyle, że w linijce 7 jest stan unit_add. Czasami to nie za dobrze pokazuje i trzeba się cofnąć do końca poprzedniej linijki. Brakuje średnika po akcji show MSG. Średniki powinno wstawiać się po każdej wykonanej akcji, a raczej na zakończenie każdej linijki. Jest kilka przypadków, w których się ich nie daje, tak jak if i then, ale ciężko wszystko powiedzieć w jednym materiale, to się po prostu powie w trakcie. Jak będziecie mieli błędy, piszcie o nich, a ja wyjaśnię, na czym one polegają. Restartujemy mapę i wchodzimy jakąś jednostką w odpowiednią płytkę. I znowu dostajemy spam wiadomości. Aby temu zapobiec, musimy dodać potwierdzenie, że dane wydarzenie się skończyło. Takie potwierdzenie będzie w formie globalnej zmiennej typu boolean, która będzie mogła mieć wartość true lub false. Na początku pliku dodajemy nową linijkę z frazą var przez v i następnie nazwa zmiennej, czyli np. event done. Po nazwie wstawiamy dwukropek, a po nim typ, jakim zmienna ma być, czyli boolean, jakkolwiek to się czyta. Po definicji zmiennej musi być średnik, inaczej znowu pojawi Wam się błąd o jego braku. Domyślna wartość każdej zmiennej liczbowej to 0, ale dla boolean jest to false. Przed stanem unit_add dodajemy kolejną linijkę z wyrażeniami if i then, aby sprawdzić, czy wartość zmiennej jest ustawiona na false. Następnie po stanie unit_add dodajemy begin, przez co będzie można przydzielić więcej akcji do wcześniejszego wyrażenia if then. Po akcji musimy ustawić zmienną event done
na true. W linijce po akcji show MSG wstawiamy nową z nazwą zmiennej, po niej dwukropek i znak równania, a na koniec wartość, na którą chcemy ustawić zmienną, czyli true. W jeszcze kolejnej linijce trzeba wstawić AND, aby zakończyć przynależność linijek do stanu unit at. Po AND również musi być średnik. Do wyświetlania tekstów w lewym górnym rogu nie ma jakiejś dużej filozofii, trzeba tylko zamienić akcję show MSG. Do wyświetlanego tekstu jest parę akcji overlay, ale skupmy się na razie na samym overlay text set oraz overlay text append. Mają one te same parametry co akcja show MSG, czyli ID gracza oraz tekst w apostrofach. Więc dodajemy akcję overlay text set, wydarzenie on tick, tak aby nie była ona przypisana do żadnego if then. Wpisujemy parametry jakie potrzebujemy i sprawdzamy jak to wygląda. Tekst się wyświetla tak jak trzeba, więc pokażę jeszcze jaka jest różnica w overlay text append. Ta akcja dodaje tekst do już istniejącego, a overlay text set zamienia na nowy tekst, więc używa się jej tylko w pewnych sytuacjach. W następnym poradniku opowiem trochę o zapętlaniu zmiennej i trochę więcej na temat tekstu overlay. Dziękuję za oglądanie, cześć!